Cześć! Z racji tego, że przyszły pierwsze mrozy, w nocy mamy około -5 stopni. Tutaj dzisiaj w garażu mam -2 stopnie. Zaczynają się telefony, że auta w większości silnikami diesla nie chcą rano odpalać. I dziś właśnie odcinek zrobimy sobie na ten temat. Wytłumaczę Wam, dlaczego jeżeli odpalacie po mroźnej nocy silnik rano, on potrafi Wam nierówno chodzić przez pierwsze parę sekund oraz dlaczego po takiej właśnie mroźnej nocy Wasz silnik może nie odpalić. I powiem, co wtedy mniej więcej można zrobić, aby taki silnik uruchomić. Ok, musimy sobie najpierw zobrazować, jak działa silnik diesla. Silnik diesla jest to silnik, gdzie nie mamy, tak jak w benzynie, zapłonu iskrowego. Jest to silnik z zapłonem samoczynnym, czyli tłok w momencie, kiedy idzie na dół, zaciąga powietrze, potem te powietrze spręża. W wyniku tego sprężania powietrze osiąga dość wysoką, a raczej tlen w tym powietrzu osiąga bardzo wysoką temperaturę. W odpowiednim momencie do tego zostaje dotryśnięta ropa, czyli nasze paliwo. No i następuje wybuch, tak? No i aby doszło do tego wybuchu, oczywiście w komorze spalania, czyli w naszym cylindrze, musi być odpowiednia temperatura, bo ropa zapala się przy odpowiedniej temperaturze, a aby ta odpowiednia temperatura była, musi być dobra kompresja. To jest tak na dzień dobry. Czyli podstawą tego, że mieszanka w naszym cylindrze się zapali, jest dobra kompresja. Jeżeli mamy lato, na dzień dobry temperatura oscyluje między, dajmy na to, 15 a 30 stopni. Więc ta kompresja de facto może być trochę mniejsza, a i tak ta temperatura, ze względu na to, że powietrze, które zostało zassane do naszego cylindra, na dzień dobry miało wyższą temperaturę, może być odrobinę mniejsza, więc zazwyczaj w lecie problemów z odpaleniem diesla nie mamy. Więc tak, ja tak sobie usiadłem, pomyślałem, no i moim zdaniem powinno być takich 5 punktów, które są odpowiedzialne za to, że nasz diesel nawet w najgorsze mrozy będzie nam odpalał. Pierwszym takim punktem jest sprawny akumulator. Jeżeli czujecie, że kręcicie, silnik Wam słabiej kręci, wtedy należałoby się udać na stację diagnostyczną w celu tego, aby panowie tam sprawdzili nam sprawność naszego akumulatora. Nie należy tego akumulatora w ciemno wymieniać ze względu na to, że silnik, że nam słabo kręci. Nie musi to być stricte związane z tym, że nasz akumulator już jest stary, wyeksploatowany i tak dalej, bo teraz kupując akumulator nawet po 2 latach, niektóre z nich nadają się już do śmietnika, czyli czas gwarancji mija, akumulator idzie na śmieci. Niekoniecznie tak musi być, że z kuli akumulatora silnik będzie nam słabo kręcił. Może to być wyeksploatowany rozrusznik na przykład. Też z takimi sytuacjami się spotkałem, że jakaś osoba do mnie przyjechała. Panie, myślałem, że mam padnięty akumulator, wymieniłem na nowy, auto dalej słabo kręci. Okazało się, że po prostu wyeksploatowany był rozrusznik, nie miał już takiej siły, aby zakręcić silnikiem. Po wymianie rozrusznika wszystko wróciło do normy, więc mamy już 2 punkty. Akumulator i rozrusznik. Kolejna rzecz, która bardzo ułatwia nam rozruch silnika nawet w bardzo mroźne dni, są to sprawne świece żarowe w naszym aucie. Aby sprawdzić świece żarowe, możemy posłużyć się albo diagnostyką komputerową, bo świece są diagnozowalne. Jeżeli któraś świeca ma jakiś problem, wyrzuca nam błąd, albo możemy, jeżeli mamy fajny dostęp, posłużyć się multimetrem, sprawdzić oporność takiej świecy. Na temat świec macie u mnie odcinki, jak sprawdzić i tak dalej, więc zachęcam do obejrzenia. Czyli mamy już 3 rzeczy: akumulator, rozrusznik, świece. Czwarta rzecz jest to regularna wymiana
filtru w naszym aucie. Duże mrozy, ropa. W tym momencie może nam się wytworzyć parafina, która oklei nam cały filtr paliwa. Do tego, jeżeli nasz filtr będzie stary, będziemy nie wiadomo ile na tym filtrze jeździć, po prostu nie będzie tyle dochodziło paliwa, aby nasz silnik zaczął nam pracować. Możemy też do baku dolewać różne dodatki, aby ta parafina podczas mrozów nam się z tego paliwa nie wytrącała. To jest takie, na to warto zwrócić uwagę. No i myślę, że kolejna i bardzo ważna rzecz jest to sprawność samego naszego silnika, bo jeżeli faktycznie już nasz silnik będzie do tego stopnia wyeksploatowany, aby i nie będzie w nim odpowiedniej kompresji, może okazać się, że po prostu ta mieszanka się nam nie będzie chciała zapalić. Ale wtedy, na przykład jeżeli, no nie powinno się tak robić w silnikach diesla generalnie, bo tam jest większa kompresja niż w benzyniakach, ale jeżeli ktoś już będzie chciał odpalić auto na pych, bo w tym momencie przy takiej kompresji może nam po prostu przeskoczyć rozrząd. Jeżeli ktoś będzie chciał odpalić auto na pych, wtedy ono mu zazwyczaj zapali ze względu na to, że w momencie, kiedy auto rozpędzimy, wrzucimy bieg, puścimy sprzęgło, silnik nabierze większych dużo obrotów niż z rozrusznika. Wtedy auto najczęściej nam zapali. To jest taki charakterystyczny objaw. Tak już poza tymi 5 rzeczami, o których wspomniałem, jest jeszcze jedna dość istotna sprawa, na co warto zwrócić moim zdaniem uwagę, bo ja też z tym kiedyś robiłem doświadczenia, jeszcze jak nie miałem kanału na YouTubie. Jeżeli stosujecie na przykład olej 10W40, a stosujecie potem olej 5W40, zobaczycie, że jeżeli macie wlany 5W40 lub 5W30 olej, silnik dużo łatwiej ma zakręcić podczas mrozów. Wiemy, jak silnik diesla działa, że jest to silnik o zapłonie samoczynnym, potrzebuje kompresji i dawki paliwa, aby odpalić. Kompresja ta też zwiększa się podczas tarcia. To znaczy, może nie sama kompresja zwiększa się podczas tarcia, tylko po prostu jak długo kręcimy rozrusznikiem, tłoki chodzą góra-dół i tak samo wszystko dookoła od tego tarcia się nagrzewa, więc ogólnie temperatura rośnie i w końcu nam ten silnik załapie. Na początku on może przez chwilę chodzić nierówno, ale po paru sekundach jego praca się wyrównuje. Warto też wspomnieć, że dużym udziałem przy odpaleniu w duży mróz mają świece żarowe, więc fajnie by było zadbać o sprawność tych świec żarowych, zastanowić się, czy przed największymi tymi mrozami, czyli styczeń, luty, nie zadbać o to, żeby wymienić filtr paliwa. Fajnie profilaktycznie dolać sobie dodatku, który zapobiegnie wytrącaniu się tego szlamu, czyli tej parafiny, która może nam zatkać filtr paliwa. Starać się nie jeździć na rezerwie, bo wiadomo, że na tym samym dnie znajdują się najgorsze rzeczy, jakie mogą być, czyli zadbać o to, żeby w czasie zimy, tych mrozów mieć przynajmniej te pół baku paliwa. No i myślę, że jeżeli będziemy tego wszystkiego pilnować, a kompresja w naszym silniku jest w miarę dobra, nie powinniśmy naprawdę mieć żadnych problemów z odpalaniem silnika diesla w czasie zimy. Co? Myślę, że temat Wam najprościej jak potrafiłem opisałem, powiedziałem, na co zwrócić uwagę, więc jeżeli się podobało, standardowo lajkujcie, subskrybujcie, widzimy się w kolejnym odcinku. Cześć!